Dzisiaj zajmiemy się tematem gniazdowników w naszych mieszkaniach. Wyjaśnimy, kim są gniazdownicy, jak dużo ich jest, jak Polska ma się na tle Europy w stosunku do tych właśnie gniazdowników. Wszystko to w oparciu o dane z Eurostatu, ale też porównamy, jak się zmieniały ceny mieszkań i zarobki oraz w ogóle jak wyglądają nasze zarobki na tle Unii odniesione do tak zwanego parytetu siły nabywczej. Zresztą wyjaśnię, co to jest ten parytet siły nabywczej. Myślę, że warto to porównać, dlatego że tutaj nawet w komentarzach pod niektórymi naszymi filmami czasem toczy się gorąca dyskusja, jak to dobrze jest mieszkać na zachodzie, jak to fatalnie w Polsce, albo może i odwrotnie, bo różne są opinie. Ale też czasami porównujecie te dane, bym powiedział, w sposób nie do końca sprawiedliwy, bo to nie jest tak prosto, że sobie przeliczysz na przykład zarobki, załóżmy w Niemczech, w euro, obliczysz je poprzez kurs złotego do euro i stwierdzisz, że w Polsce jest straszliwa bieda. Mogą cię wyniki zaskoczyć. Ja nie mówię oczywiście, że w Niemczech nie zarabia się więcej niż w Polsce i że poziom życia nie jest większy niż w Polsce, bo to byłaby nieprawda, ale też właśnie te twierdzenia takie o tej ogromnej przepaści też nie zawsze są prawdą. Jednak pamiętajcie, główny temat to gniazdownicy, kim oni są, ale zanim do tego przejdziemy, no to zapraszam Cię, jeżeli interesuje Ciebie w ogóle rynek nieruchomości, obrót mieszkaniami, kupowanie mieszkań, albo w ogóle chcesz kupić dla siebie, może dziś, może kiedyś, to wysłuchaj tej audycji, subskrybuj nasz kanał, tym bardziej, że na przykład teraz na polski rynek wyszedł taki game changer, czyli bezpieczny kredyt 2% i będziemy monitorować, jak on wchodzi na ten rynek, jak banki udzielają tego kredytu, czy jest łatwo. Pewnie serię audycji zrobimy z kimś, kto jest w branży kredytów i kto po prostu ma wiadomości z pierwszej ręki, nazwijmy to. A w ogóle o tym kredycie to już wielokrotnie mówiliśmy u nas, no ale cóż, wyjaśniliśmy wszystko, co było. Teraz patrzymy się na wdrożenie, bo od 1 lipca, a w zasadzie od 3 lipca można już składać teoretycznie wnioski o ten kredyt. W każdym razie kilka banków do niego przystąpiło. Ale jak powiedziałem, to będzie temat następnych audycji. Jeżeli nie chcesz ich przegapić, no to oczywiście subskrybuj ten kanał. Przechodząc do naszego tematu, to najpierw chciałbym, żebyśmy porównali takie coś. To zawiła nazwa, wskaźnik poziomu cen PLI. Co to znaczy? I ten wskaźnik służy jak gdyby do porównania cen. No załóżmy, że porównujemy ceny między sklepami, tak tutaj będziemy porównywali też koszty życia między krajami. I co my widzimy na tym wskaźniku za 2022 rok, bo takie dane prezentuje Unia. Wynik dla Polski to 61,5, a dla Niemiec na przykład 108,9. Co to w ogóle znaczy? To znaczy, że jakaś średnia unijna tych kosztów życia została określona na poziomie 100%. Kraje, które mają dany wynik powyżej 100 są droższymi, a kraje te, które mają poniżej 100 są tańszymi w życiu. Co to w ogóle znaczy też ten tak zwany wydatek końcowy gospodarstw? To jest suma wszystkich pieniędzy, jakie ludzie wydają na wszystkie rzeczy, które kupują do swojego użytku osobistego. I musisz pamiętać, że te wydatki to są też czasami obliczane w jakichś sektorach, powiedzmy na AGD, na samochody, na transport, na edukację, na żywność, na ubrania. No tych porównań może być dużo, a tutaj tylko jest zaprezentowany ten taki wskaźnik ogólny. Oczywiście musisz też pamiętać, że to jest średnia
a średnia nie zawsze musi odpowiadać Twoim osobistym odczuciom. Jak obliczany jest taki wskaźnik PLI dla danego kraju? Taki wskaźnik to jest bardzo skomplikowane w sumie obliczenie, ale jest to podzielenie parytetu siły nabywczej, już jest tajemniczy termin, przez aktualny kurs walutowy. A cóż to jest parytet siły nabywczej? To wskaźnik, który pokazuje, ile jednostek danej waluty, danego kraju jest potrzebne, aby kupić taką samą ilość towarów. Czyli tak bardzo w uproszczeniu, to za ile jednostek na przykład kupujesz, no na przykład takim standardowym towarem jest hamburger i za ile jednostek danego kraju kupujesz hamburger w Polsce, w Niemczech, w Portugalii, gdziekolwiek tam się może pojawić hamburger, może z Włochami byłoby trudno. I dopiero wtedy masz ten wskaźnik właśnie PPI. I jak Polska wygląda w tej mierze? No nie wygląda dobrze, albo może dobrze właśnie wygląda, bo to jest 61,5 wynik. A Niemcy właśnie, na przykład, weźmy przykład Niemiec, to jest 108,9, czyli koszty życia w Polsce, żeby to przeliczyć, tak porównać teraz sobie Niemcy z Polską, trzeba by podzielić te 61,5 przez 108,9 i to znaczy, że koszty życia w Polsce wynoszą 56,5% tego, co są koszty w Niemczech. Teraz jak ktoś chce się dalej bawić, no to może to porównać ze średnimi zarobkami i sobie obliczać, na ile Niemcy są bogatsi niż Polacy, ale zaręczam, że wynik na pewno wyjdzie inny, niż gdybyś to obliczał, przeliczając po prostu tak prosto kurs walutowy. Ja nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, no bo mówimy w sumie o nieruchomościach na tym rynku i o tych gniazdownikach. Ale jeszcze zanim do tych gniazdowników przejdziemy, to jeszcze drugi wykres, to tym razem już rynek polski i takie dane, które pokazują zmianę zarobków, czy też wzrost średniej pensji w Polsce. Tutaj macie, ile to wynosi w złotówkach. To oczywiście jest też brutto i średnia, to wiadomo jak jest liczona w Polsce, no ale do czegoś się trzeba odnieść. A ten kropkowany wykres to jest indeks cen mieszkań w Polsce i widzimy, że nie zawsze te jak gdyby wykresy są do siebie równoległe, co nas uczy, że ceny nieruchomości niekoniecznie muszą się zmieniać dokładnie tak jak nasze zarobki. To jest pierwsza nauka. I widzimy też, że był okres, gdy ceny nieruchomości spadały, a nasze zarobki rosły. I co ciekawe, wtedy tak naprawdę, mimo że nasze zarobki rosły i z każdym dniem mogliśmy coraz więcej kupić za nasze wynagrodzenie ilość metrów kwadratowych mieszkania, bo tak to można sobie przeliczyć, to wcale boomu w nieruchomościach nie było. I ten indeks zaczął dopiero rosnąć gdzieś w 2000, tak naprawdę rosnąć, bo odbicie było gdzieś w 2015, ale ten indeks zaczął rosnąć potem 17, 18 i nagle nastąpił wystrzał cen nieruchomości, za którym nie nadążały nasze zarobki, ale o dziwo my kupowaliśmy więcej. Dlaczego? Bo na przykład wtedy kredyty były tanie i ten indeks kończy się niestety na czwartym kwartale 2022 roku. Nie podają nowych danych, ale już wiemy skąd inąd, pokazywałem to w innych filmach, że w tej chwili ceny transakcyjne nieruchomości zaczęły nawet spadać gdzieniegdzie, nie wszędzie, gdzieniegdzie. Odsyłam do naszych innych filmów na ten temat. Kim są jednak gniazdownicy i jak Polska lokuje się w dziedzinie gniazdowników? Gniazdownicy są to dorośli, którzy mają generalnie rzecz biorąc więcej niż 18 lat, a mniej niż 35 i mieszkają z rodzicami. Tych, którzy mają 18, 19, 20 lat, to nawet łatwo jest wytłumaczyć, bo wielu z nich po prostu chodzi do szkół, uczy się, robi jakąś edukację. Dlatego na potrzeby tego filmu
postanowiłem no, tak generalnie wykreślić studentów. Dostępne dane Eurostatu mogą nam dostarczyć informacje o gniazdownikach w wieku od 25 do 34 lat, czyli większość tych osób powinna już teoretycznie pracować. No, są tacy wieczni studenci, którzy studiują dłużej, ale generalnie rzecz biorąc powyżej 25 roku życia większość młodych już zakończyła tą swoją podstawową edukację i może śmiało zacząć zarabiać. No niektórzy robią to też wcześniej. I jaki tutaj mamy wynik? No i spójrzmy się, Polska. Czy Polska jest źle nastawiona do swoich młodych? Okazuje się, że w Polsce w 2022 roku 51% populacji od 25 do 34 roku życia uszczęśliwiało swoim pobytem swoich rodziców w ich mieszkaniu. Przed nami jest Italia, Włosi, 52%. Wszyscy mówimy, że Włosi kochają swoje mamusie, ale Polacy widocznie nie są gorsi. Portugalia 54%, Słowacja, Grecja i Chorwacja. Tak to wygląda. Jak to wyglądało historycznie w Polsce? No zobaczcie, ta ilość ciągle narasta. W 2025 roku, kiedy Polska była uważana za taki biedny kraj, w ogóle to był chyba jeden z najgorszych okresów w polskiej gospodarce, dopiero wchodzili do Unii i jeszcze się odbijaliśmy, no na pewno byliśmy bardziej do tyłu w dziedzinie gospodarki niż jesteśmy obecnie. 36% tych młodych mieszkało z rodzicami. Teraz Polska się rozwija, a mieszka tych młodych 51%. Jak to wygląda w porównaniu z innymi krajami? No, niedługo pewnie po prostu pokonamy Włochy. To jest ta czarna linia, to już się zbliżamy. My jesteśmy ta zielona linia. W ogóle chciałem powiedzieć, że jeżeli chcecie zobaczyć te wykresy w jakiejś lepszej wersji, większej, powiększonej, nie tak tutaj na filmie, no to zobaczycie je na naszej stronie symen24.pl, na blogu, tam sobie odszukajcie blog i odszukajcie sobie artykuł, który mówi właśnie o tych gniazdownikach. To tam zobaczycie więcej wykresów, więcej danych. Niektóre po prostu nawet się po prostu nie dadzą wstawić w sposób taki w miarę czytelny i przyzwoity do obejrzenia na kanał YouTube. Tam odsyłam symen24.pl blog. Kto tak nie lubi swoich dzieci, albo gdzie dzieci się podnoszą od rodziców, ta dolna linia? Ta dolna linia to jest Szwecja. 2025 rok w Szwecji 3,3% młodzieży, czy też właściwie już dorosłych w wieku 25 do 34 lat mieszkało z rodzicami. W 2022 roku 3,8%. No widać pewien wzrost mieszkania, liczby z rodzicami, ale między 3,8% a 51% tego, co jest w Polsce, no to chyba zgodzicie się, że jest przepaść. Te takie kropeczki na środku pokazują średnią dla krajów Unii Europejskiej. Dlaczego niektórzy kontynuują mieszkanie z rodzicami? Wielu z nas uważa, przynajmniej ja na przykład uważam, że fajnie jest się wynieść od rodziców i zrobiłem to najszybciej jak tylko mogłem. Powiedziałbym nawet tak uciekając prawie spod tej opieki. Dlaczego? Dlatego, że chciałem być osobą samodzielną. Dlaczego niektórzy wolą jednak mieszkać z rodzicami? No bo są minusy, czyli rodzice ciągle ci mówią, co masz zrobić, udzielają ci porad, różnych rzeczy. Nawet najlepsi udzielają porad, nie każdy to jest w stanie znieść, ale są też plusy. Mamusia wypierze, mamusia nakarmi, no i poza tym mieszkacie pod jednym dachem. Twoje zarobki nie są przeznaczane na wydatki na inne mieszkanie. Założyć swoje mieszkanie, swoje gniazdo, posiadać własne, no to jest, krótko mówiąc, wziąć za nie odpowiedzialność. A tymczasem
No, obecne pokolenie, w ogóle ja go nie krytykuję, od razu mówię, bo to ja nawet rozumiem. Woli się kształcić, woli podróżować, niekoniecznie też chce dać się zagonić w kierat takich obowiązku pracy w korpo i zażynania się. Ja to zupełnie rozumiem, szanuję i nawet chwalę, ale ma to też pewne przełożenie na rynek nieruchomości. Ta grupa ludzi też odkłada na przykład zawarcie związków. Później się rodzą dzieci, nie żyją w parach ze sobą, wobec tego też zostają singlami. Część z nich zostaje singlami na wieczność i oni po prostu też potrzebują inne mieszkania. Inne mieszkania potrzebuje rodzina z trójką dzieci, a inne osoba samotna mieszkająca. No powiedzmy ta z tą bandą dzieci potrzebuje trochę większej powierzchni, żeby żyć tak samo wygodnie jak ten singiel. To oznacza, że produkcja mieszkań musi się do tego po prostu dostosować, do tych zmian naszych kulturowych. To oznacza też, że ci ludzie być może kiedyś wejdą na rynek, może doczekają się, że rodzice opuszczą gniazdo na zawsze, ale może po prostu oni też będą chcieli później coś kupić. I to też pokazuje, że jest spory potencjał na przykład dla budujących nowe mieszkania, ale tu też wracamy do sprawy tego kredytu 2%, który został pomyślany, nawet bym powiedział, dla jeszcze starszych gniazdowników, bo tam limit nie jest 34 czy też 35 lat, ale wręcz 45 i to jest pomoc dla tych osób, które chcą kupić te pierwsze swoje mieszkanie, do tej pory nie mieli, czyli na przykład właśnie gniazdowali u rodziców. I jakie będzie miał przełożenie na rynek ten kredyt? Powiedziałem wstępnie już na początku filmu, że na pewno może być zmianą, takim game changerem przy stosunkowo małej ilości budów rozpoczynanej obecnie z deweloperów. Nagle pojawiają się nowe pieniądze i nagle może też się pojawić grupa rodziców, która powie: słuchaj, moje kochanie, bardzo lubimy Ciebie, ale już nie mów, że nie możesz kupić mieszkania, bo masz już teraz kredyt na lepszych warunkach. Możesz kupić i skorzystaj z tego kredytu, póki jeszcze inni nie wykupili tych mieszkań i na przykład póki inflacja nie spowodowała, że co roku będziesz mógł kupić mniejsze mieszkanie za ten kredyt. Wobec tego idź sobie, kochanie, postaraj się. I może ci ludzie właśnie skorzystają z tego kredytu gremialnie, może się na niego, powiedzmy tak kolokwialnie, rzucą. Ale też powiem Wam szczerze, że ja miałem w swojej praktyce nawet więcej niż jeden przypadek, kiedy ludzie celowo sprzedali swój dom, a jedni to już w ogóle wręcz po prostu kupili sobie potem kawalerkę po to, żeby uniemożliwić swojemu 38-letniemu dziecku uporczywe mieszkanie razem z nimi. Więc pamiętajcie, młodzi, że rodzice też bywają podstępni. Wracając do tej fali, tego kredytu, właśnie dlatego będziemy go monitorować i dlatego zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, bo już widzimy, że wiele osób, dyskontując przeszłość, zainteresowało się nieruchomościami, kupieniem mieszkań, co spowodowało chwilowe jak gdyby takie wzrost optymizmu sprzedających i podniesienie cen ofertowych na przykład. Ale czy ci wszyscy, którzy chcieli kupić i ci wszyscy gniazdownicy wypychani przez rodziców właśnie teraz trafili na rynek? Być może jest taki czarny piątek, pierwsza fala. Wszyscy się rzucili, teraz będą chcieli załatwić ten kredyt w tym roku, a potem ten kurz opadnie. Albo może ta liczba kupujących będzie rosła systematycznie, ludzie się będą przyzwyczaili do tego produktu, chociaż jak powiedziałem, inflacja chociażby może spowodować, że będzie ich stać na coraz mniejsze mieszkanie. Ale o tym będziemy wiedzieli dopiero za jakiś czas. Jak się banki do tego produktu przygotowały, jakie stosują procedury,
No i zresztą też pamiętasz, to nie jest tak do końca kredyt 2%, bo z wczorajszych chyba danych w PKO BP to, o ile pamiętam dobrze, RSSO na takim kredycie wynosi 4,9%, więc to też trzeba wiedzieć. Te dane będziemy monitorować, śledź nasz kanał, subskrybuj. Będziemy tutaj, jak powiedziałem, robili wywiady z ludźmi, którzy są w branży kredytów, którzy nam udzielą informacji, że tak powiem, ze źródła. Oprócz tego zapraszam również do korzystania ze szkoleń na Syment24. Jeszcze raz przypominam, jeżeli chcesz więcej informacji, te wykresy zobaczyć lepiej, to też wejdź na Syment24. Szkolenia są o obrocie nieruchomościami. Zapraszam też do wspierania naszego kanału. I cóż, trzymajcie się i dobrych wakacji i nadziei, że rynek nieruchomości będzie nadal się rozwijał. Cześć, trzymajcie się.